Dzień dobry. Dzisiaj po raz pierwszy używam pasty teksturalnej, wybranej na chybił trafił, zamówionej przez internet. Tutaj próbka, jak wygląda na innym obrazie. A teraz po kolei. Najpierw zrobiłam sobie wzór, aby widzieć, co robię, ponieważ płótno miałam troszeczkę brudne, w takie ciapy niebieskie, więc musiałam sobie mocno zaznaczyć wzór, który chciałam wykonać i szpachelką nakładam w wybrane miejsca, trochę tak jak twarożek, uklepuję poszczególne płaszczyzny. Dla ułatwienia używam też pędzla i wody, aby wygładzać krawędzie. Oto pasta Texture Paste Creative Deco, firma się nazywa i ma dwa rodzaje pasty, bardziej taką ziarnistą, którą ja używam, oraz taką gładką, delikatną, bez ziarna czy piasku. Radzę zakładać maseczkę albo pracować przy otwartym oknie, bo ma ona taki specyficzny, trochę nieprzyjemny zapach. Tu widzimy mokrą pastę, taką błyszczącą i wysuszoną bardziej grudkowatą. Najpierw rozrobiłam sobie pewną część pasty w pojemniku z wodą i pokryłam wszystkie elementy, które chciałam wypełnić. Miałam takie wrażenie, że to będzie się lepiej kleić z płótnem wtedy. No i tworzę taki relief. Wypełniam poszczególne fragmenty, tworząc liście, kwiaty, jakieś ozdobniki. Mam właśnie pastę od takiej mocno rozcieńczonej, prawie że wody, do gęstej i wybieram sobie na bieżąco odpowiednią gęstość. Tutaj w zbliżeniach widać dobrze tą strukturkę taką grudkowatą, piaskowatą, która daje fajny efekt. No, też szpachelką nakładając robiłam pewne wzorki, jakby paseczki w tych niektórych płaszczyznach takich listkowych. Widać to tutaj. A teraz tworzę linię. Najpierw tak trochę spontanicznie położyłam pierwszą warstwę, a teraz uzupełniam puste przestrzenie, dziurki. Pędzel jest bardzo pomocny, gdzie mogę sobie ładnie dopracowywać krawędzie. Pędzel też maczam w wodzie, żeby lepiej mi to wszystko się łączyło. Tutaj będę robić takiego zawijaska, czyli najpierw nałożyłam dosyć dużo pasty, wybrałam w środku, zrobiłam dziurkę, no i teraz pędzlem dopracowuję łodyżki. No, trochę czasu to zajmuje. Jeżeli chcemy, aby elementy były dosyć precyzyjnie wykonane. No i na koniec zostało mi bardzo mało pasty i miałam rozkminę, ponieważ nie skończyłam tak 1/3, 1/4 obrazu. Więc pomyślałam sobie, że najpierw rozcieńczoną pastą wypełnię wszystkie pozostałe elementy, a to, co mi zostanie z tej gęściochy, no to zużyję na największy element. A tutaj moje wspaniałe towarzystwo futrzaste z jednej strony, a z drugiej pierzaste. I bardzo miło mi się pracowało w tym towarzystwie. Czyli z tej ostatniej reszteczki rozcieńczonej robię ostatnie kwiaty, listki, gałązki i z oszczędzonej takiej gęstej pasty wykonuję ostatni kwiatek. Towarzystwo
Lubię po prostu towarzystwo zwierząt, dobrze się tak czuję, że jakbym była elementem przyrody. No i tutaj też elementy przyrody przerobione przez ludzi. Haft ludowy, od razu polecam książkę wydaną przez Muzeum Etnograficzne w Łodzi. No, sztuka ludowa zawsze mnie inspirowała, a to był taki najszybszy pomysł, aby wybrać pewne kwiaty i sobie je przetworzyć na moim obrazie. Ale przy okazji zobaczcie, jaki wspaniały jest ten album, w którym znajdziemy mnóstwo starych, międzywojennych haftów oryginalnych, to znaczy zdjęć tych haftów. Polecam książkę. Tutaj możecie sobie zrobić pauzę i przeczytać, kto jest autorką. Myślę, że książka jest nadal do zdobycia. I zaczął padać śnieg. Gołębie czyszczą piórka. Robi się biało za oknem i niedługo zacznie się robić biało na moim płótnie, ponieważ muszę je całe przebielić, ale póki co zobaczmy taki efekt końcowy po wyschnięciu pasty. Trwało to, no ja czekałam sobie 1 dobę, żeby porządnie to zaschło. Faktycznie jest to bardzo twarda płaszczyzna. Przypomina mi trochę taki baranek na fasadzie budynku. Fajnie chropowata powierzchnia. Tutaj to widzimy bardzo dobrze w zbliżeniach. No i chciałam sobie wyczyścić całą powierzchnię, ujednolicić. Stosuję moje ulubione farby akrylowe Polycolor w takich słoiczkach. One są bardzo gęste i mocno kryjące. I tu już mamy skończony obraz pod względem używania pasty. A teraz przeszłam sobie do pracowni z takimi 2 śmierdzielkami. Spray złoty i srebrny, farba olejna, strasznie śmierdzi, ale wytrzymałam jakoś, oczywiście w maseczce. Z jednej strony złoto, z drugiej srebro zblendowane i tutaj prezentuję zachód słońca, akurat odbijający się na obrazie, bardzo fajny efekt. Lubię to połączenie tej takiej błyskotliwości, połysku złota i srebra z toporną chropowatością tej pasty. Fajnie się to złożyło. Ale jednocześnie wykonywałam bardzo proste obrazki, takie abstrakcyjne pejzaże. Pastę tylko rozprowadzałam pionowo, a później trochę w taki akwarelowy sposób nakładałam bardzo rzadko rozpuszczone akryle i tusze, aby nawiązać trochę do chmur, nieba. Też zastosowałam te same spreje farby złotej i srebrnej, które kupiłam w Action, w tym dziale dekoracji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę później w komentarzu podać link do tych farb. A tutaj jeszcze w zbliżeniach pokazuję, to jest ta sama pasta teksturalna, wykorzystana w taki sposób bardziej chaotyczny, spontaniczny, gdzie te rozmazy robiłam naprawdę na bieżąco, rozcierając szpachelką, pędzlem, robiąc ślady właśnie od szpachelki, takie trochę cięcia jakby od noża w różnych kierunkach, ustawiając szpachel, żeby też no, było to ciekawie rozłożone na powierzchni płótna. No i tutaj mamy taki ala zachód słońca, wrażenie wody. Taki był mój zamiar, żeby powstały pejzaże. I to już jakby od widza zależy, co on tam dojrzy. Mam nadzieję, że może zachęcę Was do popróbowania, ponieważ moim zdaniem osoba, która nie jest profesjonalnym artystą, może sobie spokojnie stworzyć fajne obrazki z jakimś tam wyczuciem, rozprowadzając pastę, wprowadzając ulubione przez siebie kolory i macie w ciągu 2 dni zrobione obrazki
Więc zachęcam do tworzenia i trzymam kciuki.